Siemanko, słuchajcie, dzisiaj mam do przetestowania dwie fajne, małe i bardzo mocarne lampy, a są to Zhiyun Molus X100 Combo i Zhiyun G200. Jedna ma 100 W, druga ma 200 W mocy, a jeżeli chcecie wiedzieć, co te lampy potrafią, to zapraszam Was do recenzji. W zestawie znajduje się oczywiście sama lampa z tym modułem zasilającym, którym też sterujemy tą lampą, przewód zasilający oraz reflektor i podręczna walizka. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Molusa G200, czyli 200-watową lampę, która niemalże mieści się w dłoni. Mówię niemalże, bo to jest tylko część tej lampy, można powiedzieć, że połowa, to jest ta jednostka świecąca. Natomiast dodatkowo jeszcze mamy jednostkę sterującą i zasilającą w zasadzie. To jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że jednostkę świecącą dajemy sobie na statyw, wyciągamy sobie tak wysoko, jak potrzebujemy, natomiast tą jednostkę sterującą mamy powieszoną na statywie bądź położoną na ziemi, tak żeby nam było wygodnie i możemy tym światłem sobie sterować za pomocą pokręteł już z ziemi, nie ściągając zawsze, kiedy potrzebujemy zmienić jakiś parametr statywu na dół, żeby tą lampę sobie sterować, tylko mamy to jakby osobno, duży plus za to. Jeżeli chodzi o jakość budowy, to jest tutaj przeważająca ilość jakby tworzywa sztucznego, jakiegoś plastiku, są też elementy metalowe. Natomiast to, że to jest plastikowe, to nie znaczy, że mamy się do czego doczepić. Lampa jest naprawdę bardzo fajnie zbudowana, bardzo ładnie spasowana, bardzo taka elegancka, bardzo prestiżowa, że tak powiem. Zarówno i lampa, jak i jednostka sterująca mają aktywne chłodzenie, mają wbudowane wentylatory oraz radiatory, które pomagają schłodzić te urządzenia. Dlatego nie straszna im będzie praca przez długie godziny, bo po prostu będą cały czas aktywnie chłodzone, co może mieć wpływ na to, że będzie troszeczkę głośniej. Jeżeli chodzi o pracę tych wentylatorów, to są one słyszalne, natomiast jeżeli lampy są odstawione w normalnych odległościach 2-3 metrów od nas, no to praktycznie wtedy już nie zwracamy na nie uwagi, bo jest to bardzo cicha praca. Z przodu lampy mamy oczywiście mocowanie Bowens. To duży plus, bo możemy do tej lampy podłączyć w zasadzie każdy modyfikator, czy to będzie jakaś właśnie czasza, czy to będzie softbox, czy to będzie jakiś lantern, Fresnel, strumienica. Mamy tutaj naprawdę bardzo szerokie możliwości. W zestawie oczywiście mamy tylko tą czaszę, tego disha tak zwanego, natomiast do podstawowych setupów to wystarcza, a wiadomo, potem rozbudowujemy sobie nasze jakby zaplecze sprzętowe. Już jeżeli wiemy, czego potrzebujemy, to dokupujemy po prostu takie modyfikatory. Sam element świecący w tej lampie, czyli ta nasza dioda COP, jest dodatkowo tutaj chroniona szybką. To jest rozwiązanie, które zapewnia nam dodatkową ochronę tej diody, bo wiadomo, że jeżeli diodę, samą tą diodę, to ten żółty element, jeżeli wypalcujemy, no to wtedy ona jest bardziej narażona na uszkodzenia. Wydaje mi się, że jest to szybka szklana. Nie wiem, czy to słychać, ale chyba tak, chyba to jest szkło. Kolejną bardzo fajną rzeczą w tej lampie jest to, że ten jakby mocowanie statywowe jest wiadomo regulowane, żeby sobie regulować kąt tej lampy, ale jest to regulowane nie na zwykłej podkładce jakiejś tworzywa, tylko mamy tam zębatkę, prawda? Czyli sprawia to, że jeżeli sobie zafiksujemy, zakręcimy to mocowanie, to nawet z ciężkim modyfikatorem ta lampa będzie się trzymała w tej pozycji, którą ustawiliśmy i nie będzie nam samoczynnie opadała. Jednostka zasilająca również zbudowana jest w większości z tworzyw sztucznych, jakichś plastików, z elementami metalowymi. Natomiast podobnie jak w lampie, mamy tutaj bardzo fajne spasowanie, bardzo ładne wykonanie z takim tutaj jakby gumowym paseczkiem do powieszenia właśnie na statywie. To zawiesie jest bardzo fajne, bo wieszamy sobie na statywie na pokrętełku, mamy ręce wolne, możemy sobie jedną ręką sterować. Jest to wygodne, bo nie musimy jakby sięgać do lampy, możemy sobie to zawiesić niżej i wtedy mamy tak naprawdę pełną kontrolę nad lampą, niezależnie od tego, jak ona jest wysoko. Mamy tutaj mały wyświetlacz i dwa pokrętła, którymi sobie regulujemy tą lampę. Na jednym mamy dim, czyli tutaj sobie regulujemy jakby moc światła, natomiast na drugim pokrętle mamy CCT, tym pokrętłem możemy sobie zmieniać barwę światła. Oba pokrętła są też klikalne, będzie nimi można wyzwolić pewnie jakąś dodatkową funkcję, czy na przykład przełączanie się do efektów. No i na górze mamy jeszcze przełącznik on-off, też bardzo fajna rzecz. No to dobra, sprawdźmy tę lampę, montujemy na statywie i zobaczymy, co ta lampa potrafi i jak się steruje.
No i tak, włączamy sobie lampę. Na wyświetlaczu pokazały się nam już pierwsze informacje, czyli temperatura barwowa, z jaką mamy ustawioną, oraz moc światła. Temperatura jest zmienna od 2700 Kelwinów do 6500 Kelwinów, natomiast światłem możemy jakby operować co 1%. I tak jak mówiłem, to pokrętło również po kliknięciu ma swoją funkcję. Klikając sobie zmieniamy natężenie światła co 20%. Fajna rzecz do ustawiania jakby szybkiego światła. Natomiast jeżeli chodzi o to pokrętło od zmian temperatury światła, to po kliknięciu mamy presety 2700, 3200, 4300, 5500 i 6500 Kelwinów. Lampa może pracować dodatkowo w dwóch trybach, albo w zwykłym CCT, albo w trybie Music. W trybie Music, tak jak widzicie teraz, zawsze kiedy coś mówię, kiedy jest jakiś głos, ta lampa pracuje po prostu w ten sposób, że mruga nam do rytmu, jaki po prostu słyszy. To raczej taka bardziej opcja imprezowa, czy do kręcenia teledysków. Do normalnej pracy będziemy raczej używali tego trybu CCT. Mimo że lampa ma 200 W ciągłej mocy, to w szczytowych momentach może osiągać aż 300 W. Jak to zrobić? Wystarczy przytrzymać obydwa przyciski. I proszę, lampa teraz pracuje na maksa, pracuje z mocą 300 W, dając nam naprawdę potężny strumień światła, zwłaszcza jeżeli popatrzymy sobie na wielkość tej lampy. Bardzo mała lampa, ale jednak bardzo mocarna. Oprócz tego, że lampą możecie sterować za pomocą tego jakby modułu sterującego, tego panelu sterującego, to oczywiście możemy sterować lampą również za pomocą aplikacji Zhuna. Korzystając z aplikacji mamy tak naprawdę większe możliwości, bo możemy sobie tą lampą oczywiście sterować, natomiast możemy też używać presetów, prawda? Możemy tutaj używać imitacji światła słonecznego, ksenowych lamp, lampy światła modulującego, żarówek, możemy symulować jakby nakładki żelowe o różnych jakby gęstościach. Aplikacja pozwala nam sterować lampą z jeszcze większej odległości. Jeżeli na przykład jesteśmy dalej od statywu, dalej od naszej lampy, no to wiadomo, Bluetooth ma zasięg kilkunastu metrów, więc spokojnie w tym zasięgu możemy operować naszą lampą, zmieniając sobie jej parametry od natężenia światła przez temperaturę tego światła. Kolejną zaletą takiej aplikacji jest to, że możemy łączyć w niej więcej różnych lamp. Możemy stworzyć sobie sceny, możemy w tych scenach sobie sterować każdą lampą osobno bądź wszystkim jednocześnie. Drugą lampą, jaką dziś dla Ciebie przetestuję, będzie Molus X100 Combo. W zestawie Molus X100 Combo mamy dwa elementy. Naszą lampę spakowaną w bardzo fajnym etui i adapter mocowania na system Bowens. I dzięki temu adapterowi będziesz mógł podpiąć dosłownie dowolny modyfikator do małej, poręcznej 100W lampy. A w naszym case'ie znajduje się lampa, takie oto maleństwo. Mamy też akumulator, dzięki niemu możemy z tej lampy korzystać jako z lampy ręcznej. Mamy taki malusieńki dish, czyli reflektor tak zwany, zasilacz sieciowy z przewodem, przewód USB do ładowania akumulatora, pasek, żeby móc lampę na przykład nosić sobie w ręku czy na szyi nawet. X100 jest jeszcze mniejsza od G200, oferuje połowę jej mocy, natomiast jak na taką małą lampę 100 W to jest coś niesamowitego, naprawdę. Ta lampa jest genialna, bo zmieści się do plecaka, zmieści się do torby, do walizki, gdziekolwiek i zawsze możesz mieć fajne światło pomocnicze przy sobie. Również posiada zmienną temperaturę barwową od 2700 do 6500 Kelwinów. Mocą lampy możemy regulować co 1 stopień, bądź przyciskając sobie przycisk możemy włączać 50 bądź 100% po jakby jednym kliknięciu. Jeżeli chodzi o budowę tej lampy, to jest ona bardzo solidnie zbudowana. Są tutaj użyte wysokiej jakości tworzywa sztuczne. Ten jakby powerbank, ten moduł zasilający, który sobie możemy odczepić łatwo, jest wykonany, przynajmniej obudowa z aluminium. Z tyłu mamy taki wskaźnik naładowania baterii. Dzięki temu mamy pojęcie, ile jeszcze tej baterii mniej więcej mamy, ile możemy sobie tą lampą poświecić. Wiadomo, że przy takiej mocy i tak małej formie budowy tej lampy potrzebne jest chłodzenie. Jak tutaj widzicie, ta lampa ma z tyłu wentylator, ma radiator, dzięki czemu cały czas aktywnie się chłodzi. Ona sobie automatycznie dostosowuje to chłodzenie, żeby się po prostu nie przegrzać. Delikatnie słychać, ale to nie jest jakoś bardzo mocno słyszalne i przynajmniej w tych zdjęciach, które ja wykonywałem za pomocą tych lamp, no nie było to słyszalne, nie przeszkadzało to dosłownie w niczym. Z tyłu lampy mamy taki malutki wyświetlacz, który informuje nas o tym,
z jaką mocą aktualnie lampa jest ustawiona i jaka temperatura barwowa jest ustawiona. Po naciśnięciu i przytrzymaniu pokrętła od zmiany kolorów włączamy tryb Music. I co ważne, tę lampę również możemy podpiąć do tej samej aplikacji Zhuna, żeby stworzyć sobie jakąś scenę i sterować kilkoma lampami jednocześnie. Zakładając lampę ten adapter, który jest w zestawie combo, mamy wtedy fajne mocowanie tej lampy na statyw i co najważniejsze, mamy tutaj z przodu mocowanie typu Bowens i możemy sobie te modyfikatory różne zmieniać, podpinać. Ten adapter jest wykonany z tworzywa sztucznego, z jakiegoś plastiku i mam delikatne obawy, czy to powiedzmy pochylanie na tych ząbkach plastikowych wytrzyma jakoś długo, no ale jak to się stanie, to tak naprawdę czas pokaże. No, na razie jestem dobrej myśli, bo sama lampa jest bardzo fajnie zbudowana, a to jak długo wytrzyma, to zobaczymy. No dobra, no to sprawdźmy teraz, jak te światła mają się w praktyce. Ustawiłem sobie obydwa światła, połączyłem sobie je w jedną scenę. Ustawiłem sobie jedno jako Molusa G200 jako światło kluczowe i właśnie sobie je włączę. Proszę, i już mnie elegancko widać. No ale do tego ustawiłem sobie jeszcze X100 jako światło kontrujące, wycinające, które ma za zadanie stworzyć jakby taki obrys, troszeczkę odciąć mnie od tła. I widzicie właśnie, że to się właśnie stało. Dodatkowo to światło, jak sobie wyłączę główne światło kluczowe, to zobaczycie, jak ono się fajnie koreluje z tym, co ja tam mam z tyłu, prawda? Bo u mnie z tyłu zawsze tam coś się świeci na pomarańczowo. No i ustawiłem sobie barwę na najcieplejszą na tym Molusie X100, czyli tam bodajże 2700. I to się bardzo fajnie koreluje z tym, co ja tam po prostu zawsze z tyłu mam. To światło jest umotywowane, no bo w świeceniu jest ważne to, żeby to światło było motywowane, prawda? Czyli to jest bardziej przyjazne dla widza, jeżeli on widzi, skąd to światło się bierze. Tam widać, za mną są lampki takie pomarańczowe, z ciepłą barwą generalnie. I jeżeli włączymy sobie światło główne, to widać, że to tak jakby one rzucały ten cień, prawda? Natomiast to jest światło, które jest za mną, Molus X100. Podsumowując, lampy Zhun, Molus X100 i G200 to bardzo fajne i kompaktowe przy tym lampy, które będą przydatne na pewno dla wielu filmowców. Swoim rozmiarem sprawiają, że są tak naprawdę bardzo poręczne i jedną i drugą możemy śmiało w jakiejś torbie w plecaku przenieść na plan zdjęciowy. One mają oczywiście swoje torby, ale jeżeli pakują się do jakiejś większej walizki, to nie zajmą nam one za wiele miejsca. Dają bardzo fajne, bardzo mocne światło, bo G200 w piku daje nam do 300 W, a światła ciągłego mamy powiedzmy takiego przy dłuższej pracy 200 W. Tutaj mamy 100 W mocy, ale za to mała, kompaktowa, ręczna, fajna taka w plener lampa, którą możemy sobie doświetlać nasze postacie, naszą scenę. Dlatego myślę, że są to bardzo fajne rozwiązania, bardzo kompaktowe. I koniecznie dajcie znać, co Wy sądzicie o takich lampach. Czy to jest coś, co przyda się w Waszych produkcjach, czy raczej wolicie duże, standardowe lampy? Do zobaczenia!